Witam wszystkich fanów Pininfariny i dziwnych samochodów. Dzisiaj trochę coś innego, bo będziemy modyfikować kolcika, a dokładniej wybierak skrzyni biegów, więc mam tutaj kilka fantów. Po pierwsze short shifter z Mini R53, z tego co pamiętam. Tak. Wszystko jest z AliExpressu. Mieszek do wybieraka, ze względu na to, że oryginalny prawdopodobnie nie będzie pasował. Do tego gałeczka, też niby Ralliart, ale oczywiście chiński Ralliart i naklejki, bo tutaj nie mamy. Dlaczego? Dlatego, że oryginalna nie będzie pasować do nowego wybieraka. To jest też zestaw do gałki. I tutaj mamy też ciekawą rzecz, to jest pin. Ten pin ma być zamiennikiem fabrycznego, który jest przy samym wybieraku już na skrzyni biegów, ze względu na to, że tamten jest niewyjmowalny, przez co nie można go smarować i skrzynia biegów po prostu, znaczy wybierak ciężko chodzi. Więc to ma zastąpić nam fabryczny, niewyjmowalny pin i na taki, który można wyjąć i nasmarować co jakiś czas, i mam nadzieję, że poprawi to ten cały zestaw wrzucanie zarówno biegu wstecznego i dwójki, bo te najciężej chodzą. I co? Zobaczymy. Z tego co wiem, to wszystko powinno być plug and play. Ten pin też można kupić na Expressie, jest do Mini R50. Ma taki sam wybierak, bo to jest skrzynia Getraga, z tego co pamiętam. No i dobra. Tak, celem jest poprawienie działania tego wybieraka. Oczywiście short shifter to jeszcze nam skok przy wrzucaniu biegu powinien zredukować. I co? I do tego muszę kupić podkładkę, bo widziałem właśnie filmy na YouTube, które mają w tym zestawie podkładkę, moja nie ma, ale chyba możemy to ogarnąć w Brico, że jak będzie w takiej średnicy jak ta końcówka, to powinno być ok. Może jeszcze powinienem wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, koszt tego zestawu. No to jest jakieś 100 zł z przesyłką za ten wybierak. To też około tam 30 zł. To tak samo. To było drogie, bo z 50. Dokładne ceny Wam wyświetlę na ekranie. I co jeszcze warto powiedzieć, że ogólnie te skrzynie w tych koltach właśnie mają problemy z zawieszającym się wybierakiem i że wsteczny ciężko wchodzi. No ile ten zawieszający się wybierak to jest właśnie kwestia tego pinu, to zobaczymy jak z tym wstecznym czy cokolwiek to pomoże. Jesteśmy w Brico, trzeba znaleźć podkładkę. No niestety nie było w Brico, więc szukamy dalej. Możemy jeszcze spróbować szczęścia w centrum śrubek randomowych. Wam powiem, że znalazłem taką samą, takiej samej długości, z nakładkami od razu, w woreczku. I ta mi się nawet wydaje być lepszej jakości niż ta dołączana do zestawu. No i są dwie podkładeczki. To chyba będzie dokładnie to samo. No. Też taką większą znalazłem. A to jest na już M6, to jest chyba M5 prawdopodobnie. No dobra. Weźmiemy jedną taką. A nad śrubą pomyślę. Ta mi się wydaje solidniejsza, cięższa niż to. Czy wziąłem tą lepszą śrubę i dwie podkładki. I jak będą złe obie, no to mechanicy będą musieli mi podpasować. Jest też ogólnie plan, żeby ten pin zamontowali mi mechanicy, gdyż mi się nie chce grzebać pod maską, a sam wymienię sobie tylko short shifter. I być może będę zmieniał sprzęgło, ponieważ wydaje mi się, że wysprzęglik wydaje takie odgłosy przy ruszaniu. Ale teraz nie słychać. O! Brrr. Jakieś łożysko przy końcu
sprzęgła. Ale chyba najlepiej to się pod górkę wywołuje. Ale jest takie prrr. Więc zastanawiam się, czy nie zmienić całego zestawu łożysko i ten wypornik, czy tam. Dobra, witam ponownie wszystkich fanów Pininfariny. Jest parę tygodni później i auto było w serwisie na wymianie sprzęgła i przy okazji zrzucania skrzyni poprosiłem o zamontowanie mi tego pinu wybieraka, więc to już jest zrobione. I powiem wam, że jest różnica w lekkości, jak te biegi wchodzą. Widać, że fajnie odskakuje na środek, ale jeżeli chodzi o wsteczny, to dalej jest tragedia, nie? Nic to nie poprawiło. Teraz akurat wszedł, ale jak się jedzie, no to dalej jest problem. A poza tym, o to co, lżej wchodzą rzeczywiście. Dwójka dalej tak ma opór przy końcu, no ale po prostu cały mechanizm chodzi lżej, nie? Więc ewidentnie jest poprawa i warto to zrobić. Od razu przyjemność z jazdy zwiększa. No i dzisiaj co? Dzisiaj mam zestaw do short shiftera i spróbujemy go zamontować. Trochę trzeba szybko, bo jutro w poniedziałek praca i co? I auto musi być sprawne. Dobra, zaczynamy. Najpierw te śruby. Rozkminiłem, ale co druga śruba ciężej wchodzi. Nie chcę na siłę, bo widzę, że jak to ją wkręcam, to się odgina pod spodem, więc na razie dam sobie z tym spokój. I to spróbujemy w takim razie od końca. Podnosimy ze ślepkę i to mamy 2 torksy. A część tych śrub już mam tam odłożone. Po odkręceniu torksów to nam po prostu wychodzi w górę. Sobie to chyba odłożę za fotel. Albo właściwie tak może być. Dzisiaj to złożę. To jest luźne. Widziałem, że ten panel po prostu się go ciągnie w górę. Jakoś. Dobra, wyjmę go sobie na spokojnie i wtedy wam powiem jak. I tutaj krótka wstawka z postprodukcji, ponieważ telefon nie współpracuje ze mną. Musicie ten plastik pociągnąć przednią część do góry i jak będziecie go wyjmować, odłączyć jeszcze przyciski od siedzeń. I do tego plastiku jest również przymocowany przewód, który prowadzi do tych przycisków, więc to trzeba mieć na uwadze. I potem jak pociągniecie do góry, to tylnia część też wam odejdzie. Po usunięciu tego panelu zobaczycie 2 wkręty śruby na torksa, które trzeba odkręcić. Wykręcone, wyglądają następująco, też na torksy. Teraz te, tylko trzeba trochę zmienić, bo jest mało miejsca. No i dobra, i to jest teraz fascynujący mnie element. Bo widziałem, że to powinno odejść i potem powinno to nam wyjść, nie? Tylko to jest kurna przyklejone. To jest przyklejone, proszę państwa. Czyli pod spodem jest ten plastik. Boże, nie. Nie, jakie to jest druciarstwo. Znaczy to jest fabryczne na pewno, nie? Ale Boże, Pininfarina. No nie mogę z tego. Nie. Nie. Dobra, jednak nie trzeba ściągać tego plasticzku doklejonego przez Pininfarinę, tylko wystarczy to do góry i jakoś tutaj wymanewrować to. Ale to jest niesamowite, nie? Patrzcie w ogóle spasowanie. Świetne. Go Pininfarina, nie? Czyli po prostu wzięli ten przeźroczysty koltowy plastik i zrobili jeszcze swoją wstawkę, nie? I tutaj chyba tak samo, on pod spodem jest przeźroczysty. Pininfarina wymyśliła. Boże, jakie to jest niesamowite. Problem z wyjęciem tego. Tylko pytanie, czy to ja jestem głupi, czy Pininfarina tutaj dołożyła plastiku i teraz to nie wychodzi. Ale właśnie sobie zdałem sprawę, czym tak naprawdę jest. To jest plastikowa dokładka mocowana na fabryczny koltowy plastik, nie? Tak samo to by świeciło jak w zwykłych koltach, nie? Zresztą chyba niektóre CZC-ki też to miały. To jest wersja turbo, może to ma, ale to jest po prostu... O Boże, jakie to jest dziaderskie. Nie chciałem im się odlać całego.
Bo nawet go przemalować, nie? Zrobili taką nakładkę. O, proszę. Nie mogę tego wyjąć. Dobra, próbuję dalej. Wyjąłem. Najpierw musicie odłączyć wtyczkę, bo kabelek jest za krótki. I co? I tu są po 2 zaczepy po 2 stronach na końcu, nie? Więc pyk i wyszło. I co? I tu jest jedna jeszcze. Jeden Torx. To próbujemy z nim. Że jeszcze jeden tutaj u góry. Żeby zdjąć gałkę, 4. bieg i do góry po prostu ciągnąć. Śmieszne, że z tym plastikiem aż wychodzi, no ale dobra. Okej. Dlaczego? Dlatego, że te śrubki muszę od dołu rozpracować. Dobra, próbuję to wyjąć. Jest jeszcze nic, nie? Bo pod spodem się okazuje, że jest ten taki gumowy, koltowy po prostu. To jest absolutnie niesamowite, nie? Pod spodem jest jeszcze ten gumowy. Co? Bez tego plastiku to ten wstęż nawet nieźle wchodzi. Tak bez kitu dobrze wchodzi. Wszystko teraz. Znalazłem też chyba listę zakupów. Tylko milś poznaję. Dobrze, nikt tu w Polsce nie był przede mną, chociaż jeszcze coś. Ktoś sobie notatki lubił zostawiać. Włącz latarkę. Jakiś moduł. Chyba tyle. Też ciekawe, od czego to jest. Nie wiem, ale się wypięło. Przeanalizujemy. No i co? Mamy to wyjęte. I jest na szczęście do tego filmik na YouTube, więc sobie go ogarnę. I co? I będziemy to powoli rozbierać i montować nowe. Tylko widzę, że po smar będę musiał pójść, a w ogóle są luzy tutaj na tym plastiku, nie? Śmieszne. Plastikowe łożysko wyrobione chyba już. Tego jest taki luz na wybieraku. Zobaczymy, czy ten nowy zestaw nam pomoże z tym. Dobra, ogarnę sobie ten filmik i będziemy działać. Montowałem teraz te dwa i będę wysuwał to. O! I muszę wyłowić tutaj jedno, bo mi wpadła. O, tu. To zaraz zrobię. A co dalej? Dalej trzeba wyjąć ten kabel. Mocowanie na kable, żebyśmy mogli podnieść ten plastik w górę. Całe to mocowanie. Więc będę też ściągał te uchwyty na kable. Trochę się nakminiłem, jak te klipsy zdejmować bez uszkadzania ich, ale już wiem. Jak zobaczycie sobie, to one mają zapadki, ząbki z 2 stron. Więc jak on tak siedzi wsadzony, to najpierw płaski śrubokręt od jednej strony do góry, żeby wyszedł wam jeden ząbek, musicie go pchać i ciągnąć do góry, nie? Żeby ten ząbek się zapadł i wyszedł, i potem trzymając ten kabel cały czas w górze, żeby nie wpadł ten ząbek z powrotem, śrubokręt z drugiej strony i to samo, i wyjdzie. Dobra, te 4 już mam. Teraz tu mi 2 zostały na końcu. Siedziałem na tym dobre z 15 minut, nie? Najpierw wyciągamy to. Prawdopodobnie na wideo się dowiedziałem, że klucz 14 mm powinien wejść i dźwignią. No dobra, wyjęte. Trochę stawia opór, rzeczywiście klucz 14 i w tę stronę i wyskakuje. I co? I teraz drugi pod spodem. Dobra, tego wam nie będę kręcił, jest zasada taka sama. Ten na dole kluczem 10, który można sobie oprzeć o ten rand i wychodzi. Także tak. Ten na dole 10, ten 14 i mamy luźny mechanizm. I teraz z tego co pamiętam, to będziemy te piny trzeba wcisnąć, żeby ten czarny plastik, to mocowanie wyszło do góry. No dobra, tutaj jest problem, że taka zapadka, jak się ją odegnie,
to wraca na miejsce, nie? Więc fajnie było sobie tutaj właśnie coś wsadzić, jak jest ten rowek. Z tego filmu, ja go wam podlinkuję, bo dużo z niego czerpię. Proponował, że tutaj wsadzi wykałaczki, ja nie wiem, czy ja mam. Coś wymyślimy. Mam pomysł. Dobra. Moment. Dobra, 3 rąk nie mam, więc tu sobie upchałem małego... No wiecie, jak to bardziej się nazywa. I co? I wtedy 2 rękami mogłem to i do góry i widzę, też odskoczyły, więc pięknie wyszło. Ależ kształt co ma? Ciekawe, czy zwykłe TZC mają takie sam. Nie wiem. No ale wyszło ładnie, nie połamałem nic. I co? I trzeba ogarnąć co dalej, ale chyba będziemy po prostu wyciągać ten. Nasmarujemy nowy. A jeszcze może te podkładki pod tym trzeba wymienić, zobaczymy. Niby miał być plug and play, zobaczymy. Dobra, polazłem do mieszkania. Benzyną akcesyjną sobie oczyściłem, żebyśmy mogli porównać. Tak samo ten plastik. I co? I mam smart teflonowy, żeby to ładnie chodziło. Więc to też nasmarujemy. Zaraz zrobimy unboxing. No i co? Tak to się mniej więcej prezentuje. Ten plastik jest na pewno większy. Tutaj nadal musimy ten ściągnąć. Co? Dłuższy jest trochę, nie? W sensie na dole. U góry za to jest krótszy. No dobra, zobaczymy. Nie wiem, czy będę musiał te podkładki do zestawu dodawane montować tam, czy nie. Zobaczymy. No dobra, to definitywnie wchodzi w tą stronę. Więc ja sobie nasmaruję tym smarem zarówno wnętrze tego, jak i spróbuję tam do środka. I może trochę do tej kulki. Tą kulkę może trochę przesmaruję. I co? I potem mnie trzeba docisnąć to tym plastikiem. W sensie go wsadzić na miejsce, które też powinien być nasmarowane. Dobra, pokażę wam, jak będę miał to zamontowane. No dobra, siedzi. Co? Okazuje się, że to niepotrzebnie ściągałem. Te klipsy i te kable. No i co? I no ciężej chodzi. Na pewno. Gałkę to się w sumie tylko wkręca. Nie, żadna filozofia. Nie podoba mi się, jak ta dwójka wchodzi. Nie, to wszystko to jest plastikowe, więc to się ugina. Powinno być metal. O co mi chodzi? Tak jest chyba ciężko wbić dwójkę. Czy dwójkę zawsze było ciężko wbić, ale tak jest jeszcze gorzej, nie? No dobra, ale wsteczny wchodzi. W ogóle ten cały mechanizm teraz schodzi ciężej, nie? Także to musicie sobie zdawać sprawę, że short shifterem coś tracicie. Ta kulka jest chyba trochę przydłuża na to, no ale dobra. Dobra. To co? To trzeba rozpracować. Patrzcie na to, nie? Czyli tak jak myślałem, 4 są rzeczywiście mocowane, reszta jest dla picu, bo Pininfarina. Co to? A, polakierowali po tej, można. Go Pininfarina. Tu się syf zbiera. I co? No może nie na betonie. I proszę, jest coś, co wszyscy znamy, nie? Śmieszne. Dobra. Przetrę to i sprawdzę, jak ten nowy mieszek. Wykluczone, że ta wiązka na przyciski wchodzi w to. Mitsubishi Netherlands. Ok, no zobaczymy. Dobra, to co? Składamy najpierw to. Trzeba przymocować. Więc to zrobię.
Dobra, przykręciłem tam te śrubki, wsadziłem ten plastik, łatwiej sobie wrzucić 4. Wtedy będzie prosto nacelowane na tę gumę i co? I teraz będę dosztukowywał ten mieszek nożyczkami, bo mi go nie szkoda, 30 parę złotych, chiński Ralliart. Dobra, dam znać jak to wyjdzie. No i tak to wygląda. Jak już kupiłem, to czemu by nie zamontować tego, nie? No dobra. To co? Trzeba to teraz upchać tam pod spodem ten wynalazek Pininfariny. Tu 2 śruby, tu 2. I co? I potem reszta wlatuje. No dalej mnie to bawi, nie? I tak samo te śruby. Pininfarina po prostu. No to jest fabryczne. To jest fabryczne, nie? Zastanawialiśmy się kiedyś z bratem, czy to inwencja twórcza poprzednich właścicieli, ale nie. Tak Pininfarina sobie to wymyśliła. Quality. No i dobra, reszta złożona. I co? Jeszcze te dokręcić. I te cuda. Nie. Jak jesteś inżynierem i masz problem z wyrażeniem swojej umiejętności, to pamiętaj, że Pininfarina stwierdziła, że to jest fantastyczny pomysł i rozwiązanie, nie? Dobra, muszę to zrobić bez telefonu. No i dobra, zamocowane, to co? Przetestujemy, przejedziemy się, co? Zapomniałbym o najważniejszym. No dobra, to próbujemy. To jeszcze jak oglądamy, jak wachluje drutem, to mała uwaga. Short shifter nie pomaga na drugi bieg, przynajmniej u mnie. Mam wrażenie, że jest minimalnie lepiej, ale dalej czuć, że to wejście na miejsce jest jakby takie podwójne. Ale za to pozytywnie zaskoczył mnie wsteczny, o czym później. No i nie wiem, na ile to widać na filmie, ale bardzo mi się podoba, jak ta skrzynia chodzi. Taki zadziorny charakter nadaje temu samochodowi w końcu. Więc tak, ja uważam, że to jest modyfikacja, którą warto przeprowadzić, ale definitywnie trzeba nasmarować również ten pin, bo bez tego będzie jeszcze większy opór, a już i tak tracimy komfort zakładając sam short shifter, więc trzeba to koniecznie zrobić. Na pewno ten metalowy dźwięk, który słyszycie, to jest ten pierścień na mieszku, nie? Taki dźwięk wydaje. Także to nie jest gated manual, nic takiego. To jest właśnie ten pierścień taki na tym mieszku, wydaje ten metalowy dźwięk, nic tam w samej przekładni. A poza tym, no to co, biegi wchodzą fajnie, tylko siły trzeba więcej używać, nie? Trzeba więcej siły. Autko, to jest fajnie. To jest fajnie. No i co? I to chyba na tyle z usprawnień skrzyni biegów w Colcie. Dlaczego? No wymieniliśmy ten pin, wymieniliśmy sprzęgło, wymieniliśmy wypornik sprzęgła, czy tam łożysko sprzęgła i jeszcze do tego short shifter. No i co? No i traciliśmy trochę komfortu do takiego poruszania się na co dzień, ale za to jest 1.5 turbo, więc ma taki trochę zadzior i fajny jest teraz odczucie z jazdy.
Także co? To chyba na tyle. Jakbyśmy chcieli dalej sprawdzić skrzynię, to pewnie by trzeba było jeszcze zrobić jej remont, łożyska wymienić, ale na razie jest dobrze. Podoba mi się ten mod Burak 1. Zajechał mi pas. Jest fajnie. No to co? Chyba na tyle. To dzięki za oglądanie i co? Do usłyszenia. Nara. Zakończenie. Zobaczymy jeszcze jak wsteczny wejdzie. Bo to mnie ciekawi. Z tą dwójką jednak nie jest tak źle jak myślałem, że jest. Sprawdźmy ten wsteczny. Wow! Jeszcze zaraz będzie drugie, bo będę musiał poprawić. No kurde, chyba jest lepiej. No bez kitu jest lepiej.